O, majstra się boi, bo majster weźmie i zrobi dzieło. Ja! Hala! Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Przyjechał do mnie dziś pan Paweł ze Starogardu Gdańskiego. Ja, Paweł. Będzie kuł nóż ze stali dastońskiej. Damasceńskiej. Stali dziwerowanej, czyli tak potocznie mówimy na to. Potocznie mówimy na to stal damasceńska, a tak jakby po polsku to się nazywa stal dziwerowana, bo ten proces jest taki skomplikowany. No, nie szczekaj. Wielokrotnie skuwana na przemian. Teraz idziemy do warsztatu. Będziemy działać. Pan Romek będzie mówić, ja będę mówić i będziemy działać. Kabel rozwinę, żeby cewka się nie zrobiła, nie? Tak, tak, tak. Bo będzie pstryk i dziwerowana. No. Dziwerowana. Teraz rozwinąłem przewód, żeby ino podłączyć śmigomacik, spawareczkę, bo będziemy zaraz spawać. Spawać będziemy płaskowniczki do stali. Panie Romku, to chwiejnie tutaj. Chyba że to jakoś mocno to trzeba. Ale kurde, przecież to jest nowy przewód od spawarki, a to jest wtyczka elektryka, to musi być dobrze. I to jest teraz już nastawione na tego, na... To było spawane ostatnio elektrycznie. Trzeba teraz wrzucić to tutaj, trzeba wrzucić to tu, tam wetknąć ten przewód. Nie, tego nie rusza pan, pan wetknie tu. Okej. Tam, w te gniazdo, do migomatu. No. Tak. To tu? Tak. Nie tu. Nie tu? Nie tu. No to tu. Ja się za bardzo, to syn na tym się zna, bo ja to dopiero latem dostałem. Jak ustawione było, to spawałem elektrodu, bo tu jest amperaż. Kurde, i to wtyczka przedłużacz elektryka, no jasna cholera, no. Żeby to był mój przedłużacz, to bym się nie dziwił. No kurde, wtyczka elektryczka. Przerzucimy to, żeby nam się nie korygowało. Tak. Do stołu. Odkręcimy. Tam amperomierz, tamte 120, tak dużo, o matko. No 120 spawałem kątownik. No. Nie wiem do takiej stali ile trzeba amper. Ja na tak 38 spałem. No tak, to cienkie przecież. No. 38. No, dobra, teraz jakiegoś śmiecia, coś takiego, żebym ja mógł sobie zobaczyć, jak to spawa. Aha, no. Ścinka. No, tak. Będziemy zaraz spawali pakiecik. Będziemy spawali pakiecik do zgrzewania do noża ze stali damasceńskiej, tudzież dziwerowanej i będziemy to robili z dwóch gatunków stali. Otóż jakby wykorzystujemy dwa gatunki stali przez to, że stal specyfikuje się tym, że posiada na ostrzu swój taki specyficzny wzór, bo mamy wiele warstw tej stali, zgrzewamy to i używamy dwóch stali, przez to, żeby nadać stali odpowiednie właściwości. Jedna stal będzie bardziej sprężysta, druga będzie bardziej twarda i szukamy takiego optimum absolutnego i w takich konwencjonalnych warunkach wykorzystujemy stale niskostopowe, węglowe, takie dostępne na złomowiskach. Dzisiaj będziemy robili dosłownie ze złomu praktycznie, nie? Będziemy testować ze złomu. Ja już przywiozłem od siebie, mam taką piłę. To jest piła prawdopodobnie gatunek 80 CRV2. No, piły stołowej takiej sobie. To jest prawdopodobnie, nie mam nigdy pewności, ale praktycznie zawsze warunki, jeżeli chodzi o zgrzewanie tej stali, są takie same, więc jakby tutaj już później jakby względem takiego naukowego punktu widzenia to już obróbka cieplna to już jest troszeczkę inna kwestia, ale nią się dzisiaj nie będziemy zajmować. I otóż tutaj mamy, jak powiedziałem właśnie, piłę tartaczną 80 CRV2, wysokowęglówka, niskostopowa i mamy
piłę od traka i ta stal posiada mniej węgla. Ta stal posiada więcej węgla, a ta stal posiada więcej węgla, a ta posiada mniej węgla. I przez to, że jak połączymy te dwie stali, uzyskamy kontrast. Czyli tak jak mamy sobie przykładowo tutaj, że jedno jest ciemniejsze, drugie jest jaśniejsze, to jak to zgrzejemy i później odpowiednio wytrawimy, to ta stal będzie ciemniejsza, a ta stal będzie jaśniejsza. I powstanie taki bardzo fajny kontraścik i bardzo taki ładnie wizualny wzorek, nie? Także zaraz będziemy to wycinać, spawać. Zrobimy parę pakiecików, coś przekujemy, obszlifujemy i zobaczymy, co wyjdzie. Może ja opowiem tak historycznie, jakby po co to było właśnie. Jakby stal dziwerowana, tudzież właśnie damasceńska, służyła pierwotnie, jakby od samego zarania dziejów, kiedy nasza cywilizacja miała początek, zaczęła się bawić właśnie w przemysł metalurgiczny. Jakby wykorzystywano ten proces, żeby zgrzać parę gatunków stali i przykładowo w zamierzchłych czasach, przykładowo we wczesnym średniowieczu, ta stal, jakby nie mieliśmy stali, jakby stal była bardzo, bardzo droga i stal była bardzo drogim surowcem i jedyne, co się przykładowo wytwarzało u nas, to było żelazo, czyste żelazo i to żelazo wytapiano w piecach dymarkowych i otrzymywaliśmy wtedy po bardzo długim procesie wytapiania i skuwania tego czyste żelazo. I żeby otrzymać przykładowo narzędzie, jakim jest siekiera, ośnik, nóż, tak, wykorzystywaliśmy żelazo i stal, jakby to doszło stal. I jeżeli mieliśmy już tą stal, to dosłownie kawałek takiego cienkiego kawałka, dosłownie mały kawałeczek takiej stali wykorzystywaliśmy, a w resztę wklepywaliśmy właśnie to żelazo, żeby jak najbardziej zaoszczędzić to. Na początku to służyło do wykonywania bardzo prostych narzędzi, a z czasem to tak mocno się zmodernizowało i ewoluowało, że zaczęły z tego powstawać bardzo naprawdę poważne narzędzia i jakby już nawet względem estetycznym jakby kowalstwo to jest sztuka rzemieślnicza też i jakby kowal kiedyś był magikiem takim, jakby był bogiem wręcz w wiosce, jeżeli mieliśmy takiego kowala, bo kowal potrafił po prostu z niczego zrobić wszystko i potrafił zaknąć tą stal, że ta stal była po prostu twarda i jakby już ten zamysł taki estetyczny, artystyczny, jakby wchodziło to, że kowale widzieli, że ta stal ma takie właściwości, ta stal ma inne, czyli może zgrzejmy to, otrzymajmy bardzo fajne właściwości fizyczne i mechaniczne. I zarazem jakby estetycznie to wyglądało prześlicznie, jeżeli zgrzaliśmy przykładowo pręt, skręciliśmy go, przykładowo jak względem technik wczesnośredniowiecznych i otrzymywaliśmy na przykład taki miecz albo właśnie jakąś szablę czy coś takiego o bardzo, bardzo dużych właściwościach mechanicznych. I teraz będziemy wykuwali coś podobnego, powiedzmy troszeczkę bardziej nowoczesną techniką, nowocześniejszymi narzędziami niż kiedyś, ale dalej będzie zachowało tego historycznego ducha i będzie miało to w sobie to coś, że będzie to naprawdę wyglądało fenomenalnie. I będziemy wykuwali z tego ostrze, najpierw wykujemy płaskowniczek i później jak przyszlifujemy i zobaczymy, czy się wszystko udało. Coś z tego wykujemy, podkujemy albo z czymś innym zgrzejemy. Tą stal można użyć praktycznie do wszystkiego. Do zgrzewania można dogrzać do siekiery, można dogrzać właśnie do, nie wiem, właśnie jakiegoś ośnika, dłuta czy czegokolwiek innego. Ta stal ma dlatego tak, Kiedyś, jak tata mi pokazywał, jak się spawa, jak byłem malutki, taki jakiś, nie wiem, miałem 5-6 lat, tata mówi, nie patrz, jak spawam. Zamknij oczy albo odwróć się. Co zrobi Pawek? No wiadomo, jak to się skończyło. Okej, idziemy sobie. Drut jaki mamy? Nie wiadomo, zaraz zobaczymy. O. Kurde, ale w sprzęcie. I coś panu pokażę. No. Żeby tam nie było korozji. Bo ja bardzo mało na orgonie spawałem. Ja też, ja wolę elektrody, bo ja w ogóle nie umiem, bo ja niedawno ją mam. Jeszcze nie chciało mi się uczyć. Ja wolę elektrycznie. Okej. Dobra, okej. Dobra, to działamy i szlifujemy. Tylko, że I ta piła jest troszeczkę cieńsza niż te ściny. to się nic nie stanie, to ma być cienkie. I ciemniej, tym lepiej. Dobrze, No. bo w razie będzie nam za bardzo stawiać, no to troszeczkę popuścimy, ale Tak, żeby koło tak. 100 było. Okej, dobra. Teraz będziemy najpierw to szlifować, No, a potem będziemy wycinać. Czyli teraz potrzebuję szlifierę. dobra. No, tylko sobie przestawię. Pokaże pan? Ja znam ją. No.
Bo nie, ja chciałem to sobie jeszcze pierw przestawić, bo ja z innej ręki używam szlifierki. Aha, No. pan chce to przestawić, tak? Ej, no. Dobra, ja sobie poradzę. Nie, tu trzeba krzyżakiem. No tutaj, ja już mam. Tu. A później panu przestawię z powrotem. Dobra. Przestawi pan sobie teraz, jak pan uważa. Okej, i bierzemy suwmiarę. Co, suwmiarkę? Proszę. Tu. Gdzie? Tu. O, W super. ręku. No, dobrze, bierzemy pyk, bierzemy z 40, tak tyle, no, o, na 50 zrobimy. Najpierw sobie, gdzie taka długość, okej. Będziemy wycinać paski. Słabo widać. No, ale zaraz ciachnę. No, pociągnąć śmiało. Uwaga. Zrobimy 25, tak o tyle. Wymiar nie gra roli. Gra rolę. Później jak za mało materiału, to z czego ciągnąć? Z czego kuć? No. Nie bardzo rozumiem. Mi się zdaje, że z większego elementu łatwiej by było kuć. Ale my to grube będziemy robili. Chodzi o to, żeby ja nie lubię robić. Było. Tak, ale nie, bo im to jest, proszę pana, szersze, No. tym bardziej ja później, jak ja kuję coś takiego, to ja więcej muszę później tu kuć. Aha. A tutaj Rozumiem. im mniej kujemy tutaj, tym lepiej, bo tutaj będą warstwy. Rozumiem. I jak coś by się nie zgrzało czy coś, to tutaj od razu to się rozładzi na boki wszystko. Rozładzi się, tak. I żeby im cieniej, tym lepiej. Rozumiem. Na pewno. Tak, no, ale gruby. Moja babcia mówiła tak, dzieło majstra się boi. Dzieło majstra. Dzieło majstra się boi. Bo majster weźmie i zrobi dzieło. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warstwa. 12, 13, 14, 15, 16, 18. Teraz w tym momencie właśnie wycinamy sobie paseczki. Później te paseczki będę dzielić na kolejne paseczki i wyjdą nam takie prostokąciki. I do tego odbijemy sobie wymiar taki i to drugi kawałek blaszki będziemy chcieli na takie same kawałeczki, żeby później to móc złożyć w taki prostokąt. Mamy blaszki i teraz sobie odrysowujemy kształt jednej z blaszek. One są w podobnym wymiarze, wiadomo, to nie jest jakoś równo, ale to nie musi być równo teraz. Sobie odrysowujemy taki sam kształt na tej pile. Nie będziemy zaraz to ciąć i później tą blaszkę dodawać na przemian do tej. Teraz uwaga, kroki, chodź. No chodź. Tego tak nie ciąłem. W sumie ponacinałem to, bo pija już jest zahartowana i można użyć trochę praw fizyki i złamać ją w miejscach cięć, oszczędzając i tarczę, i w sumie czas. No w kontraście później w środku będzie miała też mniejszy wymiar, ale będzie ładnie kontrastować na tak srebrno, taki błyszcząco-stalowy. Ok, mamy coś takiego. I teraz musimy to wszystko wyczyścić i odtłuścić przed spawaniem. Żeby stal się dobrze zgrzała, to nie może być tutaj żadnych wiórów, bo to jest syf taki, nie? Tutaj jest korunt od tarczy szlifierskiej. I musimy to wyczyścić na szlifierce, odtłuścić i potem będziemy spawać na migomacie. Odpuścić w palenisku? Nie, odtłuścić. Odtłuścić. No, bo stale też reagują Rozumiem. jakby reagują z korundem przykładowo i w ogóle i warto
warto zastosować ten proces, żeby się nic nie Dobra, popsuło w tylko międzyczasie. taki drobiazg. W palcach pan to utrzyma, czy w kombinerze? Nie, bo ja to chcę tylko tak liznąć Ja szlifierką. rozumiem, żeby zerwać tę No. zadrę. Jak mamy sobie te nasze stale i my na przykład paluchem dotkniemy czy coś takiego i często jakby szlifujemy metal, to ma reakcję razem z przykładowo, nie wiem, z ścierniwem, które szlifujemy sobie i przykładowo mogą powstać jakieś mini reakcje chemiczne i na stali może powstać niewidoczna powłoka, taka, która uniemożliwi później na przykład zgrzanie, bo metal, jakby jak mamy czyste żelazo, to się zgrzeje, ale chodzi o to, że nasza nowoczesna stal ma w sobie różne pierwiastki stopowe, które mogą reagować. Akurat w tym przypadku tej stali węglowej to jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że coś tam się przykładowo stanie, ale w stalach nierdzewnych na przykład nie można już, nie można używać acetonu przykładowo, nie? Ale dziwne, że ogień tego nie wytrawi, jak wsadzimy do paleniska? Nie, bo to zostanie. To zostanie w środku i przykładowo później wyjdzie kicha. Tutaj akurat nie będziemy musieli się bawić jakoś mocno w odtłuszczanie tego, bo przeszlifowaliśmy to i ta stal jest troszeczkę, bym powiedział, odporna na nasze błędy takie konwencjonalne. I teraz mieszamy. Mamy jeden gatunek stali. Ta stal z ząbkami to jest właśnie ten drugi. I sobie mieszamy na przemian. Bierzemy raz, dwa. To tam się nic nie stanie, jak będzie jedno równiejsze, drugie mniej równe. Jakby ważne to, żeby było podobnej przynajmniej wielkości, mniej więcej. A później wszystko i tak możemy obszlifować i to się zgrzeje, później będziemy to kuć i tak dalej. To jest coś, o czym się nie do końca trzeba mówić, w sensie inaczej, czy można użyć po prostu kreatywności, jakby można użyć normalnej, grubej stali i można to przemielić 3-4 razy i wyjdzie taki sam efekt, ale... Przemielić, to znaczy na gorąco zawijać i skuwać. Tak, skuwać. Jak kartkę papieru składać. Tak, dokładnie. Aha. I to znaczy bardziej kwestia taka, jak ja przykładowo robię swoje nożyki, jakby ja lubię robić noże ze stali prefabrykowanej, czyli ta, która wychodzi z huty, a aktualnie nie mamy takiej grubości, jaką mamy przykładowo na Spilot Traka, gdzie mamy tutaj 1 mm grubości i to jest bardzo atrakcyjna grubość, ale robiąc nożyki zawsze lepiej, żebyśmy mieli pewność, że ta stal nie ma w środku żadnych pęknięć i w ogóle, bo to jest złom, to jest jakby losowy czynnik, że ta stal może być na przykład bardzo ładnie wygląda, a okaże się, że jest bardzo styrana w środku i ma jakieś mikropęknięcia czy coś takiego, tak? Ale mimo wszystko fajnie używać takiej stali i im cieńsza stal, tym lepiej, po prostu, bo mniej się namęczymy, nie? Nie przeszkadzaj. Jejka, on tak kocha, on kocha wszystkich. Dużo pracy taki nożyk zrobić. Będzie zespawane w kostkę, tak? Jeszcze to i tak obszlifujemy, bo tutaj są odgięcia i jak opowiadałem, że jak to tutaj będzie, tak będziemy w to tutaj tłuc, to może nam się wygiąć i taka jakaś delaminacja powstać czy coś takiego i lepiej jakby, żeby tutaj nic nie wystawało. Trochę może wystawać, ale za dużo też nie może być, nie? Praca to jest też moment takiego skupienia się na jednej rzeczy, jakby takiego poświęcenia się, jakby wtedy jestem totalnie w innym świecie i ja lubię odpoczywać jakby aktywnie i robiąc sobie moje nożyki, ja w ten sposób czasami odpoczywam po prostu. Ojejciu. A nie trzeba dalej, one się rozszczepią tu. Znaczy ja chcę to tylko tutaj przyszlifować, bo ja teraz tego nie będę spawać jeszcze. Aha. No. Rozumiem. No. To ono lepiej by panu trzymało, jakby pan wziął tu, bo dlatego, że... Tylko ja mam palce króciutkie i... A to ja inaczej wezmę. Zaraz. Tylko uwaga, bo się rozlecieć może. Nie rozleci się, ja odpowiadam za to. Okay. Ja za to odpowiadam. Dobra. Jeszcze lepiej to panu wezmę na środku, to się nie rozszczepi panu, tak? Tak, no. Ja znam moje narzędzia. Dobrze. Dobra, i teraz będziemy spawać. Zobaczymy, czy
Prąd będzie dobry. To tak tylko, żeby załapać po prostu. Butla odkręcona. Odkręcona. Dobra. Uwaga. Może kleszcze Dobrze. dać? Kleszcze może dać. Czekaj, czekaj. Nie. Bo szkoda kombinerek. Nie, bo to już jest tego. Ja to tylko tak... Halo? Bo szkoda kombinerek. Ja już mam. Albo nie O, mam. o. W razie coś to tu. Okej, dobrze. Dziękuję. W razie coś to... Szkoda kombinerek nowych. Teraz już nie chwycę w rękę. Będzie gorąco. To trzeba z każdej strony tak opowiedzieć. Może ja pomogę dać, a pan złapie. No. Tak o, no. Dobra? Jedź. Dobra? No, puści pan? Śmiało. Nie, bo ja chcę niżej załapać to. A niżej. O, dobra, okej. Rękawice spali. Nie, ja mam takie spawalnicze. Przynajmniej tak myślę. Okej, i teraz spawamy pręciak, poproszę. Proszę. Ten. Ten czy ten, który? Może być. Dobra, to nie będzie ten. Bardzo długi. Nie za długi? Nie, bo pana palnisko jest duże, nie? To łapkę przypali. Aha, No. dobra. No i mamy pospawany pręciak i to zaraz wrzucamy w palenisko. Ale chwileczkę. Tak? Nie musi być tu zespawane? Nie. Nie? Możemy dać jeszcze jedną spoinkę, Dać jeszcze na wszelki wypadek. Nawet ale ja nie daję. nie? No spokojnie, jakby to jest... To znaczy... To tylko ma się kleić, to tylko ma się trzymać. Wygląda to w ten sposób. Pospawane tak, żeby się trzymało. Pręciak też musi być mocno, bo jak będziemy tłuc, to będzie się odginać. Tu będzie, jakby no siłą fizyki, to jest punkt po prostu jakby przełamania najbardziej krytyczny. I jak jest już palenisko, to właśnie w tych miejscach lubi się po prostu wszystko nadpalać. I w tym miejscu zawsze warto po prostu walnąć porządną, grubą spoinę Tak, taką. tak. No. Tak to, żeby się trzymało i będziemy to teraz sobie skuwać, nie? Najpierw resztę przy palenisku opowiemy. Na święta od rodzinki Pan ma dostałem. dziewczynę, ma pan dziewczynę. No, mam partnerkę, no. Dostałem od pana Leszka. I no, panie Romku, pomoże mi pan? Teraz normalnie to tak jest? Tak, trzeba tak spiąć jak jest? No. Tak? No tak jest, tam jest tak, ten. Tak, rozumiem, tylko odrzucę te paski, bo wie pan. No, bardzo dziękuję. Te kaptury sobie wyjmę. To bierzemy to. I będziemy zgrzewać te pakieciki na boraks. Taki magiczny proszek, który się wykorzystuje do proszków, do prania. Jakby sypiemy to, żeby stworzyło się takie płynne szkliwo i żeby odcięło nam tlen, który dopływa między warstewkami, a tlen powoduje to, że to nam się nie zgrzeje, bo powoduje tak zwaną zędrę i zgorzel i te idealnie, fajnie wyszlifowane sobie powierzchnie pokryją się to zgorzelą, a boraks powoduje nam to, że on to nam pokrywa. Jakby tworzymy taki kocyk, który właśnie ochrania właśnie stal przed odwęgleniem i utlenieniem. I szczotkę jeszcze muszę wziąć. Idę jeszcze po szczotkę. Ta szmata jest wilgotna, ale chyba jedna zapałka będzie. Jak nie będzie, to idę. Idę do baru. Na drinka. Powiem tak, nie zapaliło, nie zapałki, nie ma roboty, nie ma co zapisać. Co tu się dzieje? O co chodzi? Co to teraz jest? Sprawdzamy, czy panu Romkowi się od jednej zapałki uda zapalić. Uda. Zapaliło się. Bo jak nie zapali, to zabieram się i idę do baru. To nie ma co. Jak się nie zapali, to nic się kleić nie będzie. Musi od jednej zapałki zapalić, prawda. Tylko, że ja najgorsze, że wie pan w barze, to ja nie wiem, kiedy ja byłem w życiu. Jakoś tam drogi moje do baru nie prowadzą. A nie chcemy więcej tego drewna tam podrzucić? Ja bym tu więcej wrzucił. Ja zawsze tak
ostro robi. Ja nie chcę tu się wtrężalać, ale ja będę zgrzewać to. Musimy uzyskać praktycznie w palenisku temperaturę zgrzewania, czyli około 1200 stopni, tak plus minus, wiadomo, co warunki kowalskie i nie jesteśmy w stanie tak stricte do 1 tam stopnia Celsjusza wymierzyć, badać temperaturę, więc badamy po kolorze, jakby metodą kowalską i w samym rdzeniu musi być biały, oślepiający żar, potem pakiecik wstawiamy w koks nad ten biały żar, to nam się nagrzewa, grzejemy do takiej pomarańczy, bierzemy to na kowadło, prasujemy to, żeby to sklepać jeszcze te warstewki, jakby jeszcze bardziej je ścisnąć. Szczotkujemy, potem sypiemy boraksem i ciśniemy ze zgrzewaniem, nie? Grzejemy jak najwyżej, ale też, żeby nie spalić. Jakby to jest ta zasada też, że jest to bardzo, no wiadomo, jakby jak już któryś raz się to robi, to jest się bardziej w stanie to wyczuć, ale bardzo łatwo jest upalić taki materiał, nie? A tym bardziej no, w nożach, jakby jak przepalimy nóż, to już absolutnie cały węgiel nam wtedy ucieka. Jakby metal rozsypuje się na piasek praktycznie, nie? O czym trzeba pamiętać, co jest najważniejsze? Temperatura. Temperatura, na początku mały zgniot, potem duży zgniot i jedziemy. Najważniejsze jest pierwsze grzanie. Pierwsze grzanie i pierwsze zgrzewanie. Jak przy pierwszym zgrzewaniu nam nie wyjdzie, to już kaplica. Ciśniemy. Zobaczymy, czy pierwszy się uda, czy nie. To jest i tak taki na próbę, nie? A pan mi tu sypnie trochę. No, no. Uwaga. Zrobić takie małe 2 haki. Odkąd bym zakryć trochę, zaraz zakryć i bardziej wszystko.
Pierwszy był taki testowy. Na pewno przypaliłem go z końca, także końcówka jest na pewno do ucięcia. Drugi może wyjdzie lepiej. I rozciągnąłem go i potem będziemy szlifować i ciąć na 3. Jestem cały spocony teraz, gorąco jak nie wiem. Drugi tak średnio się uda, wszystko jakby widziałem szczelinkę, ale staram się to teraz dogrzać, bo materia ma taką tendencję, że może to, boraks może tą zędrę wypchnąć, nie? Wypchnąć ze środka ten niechciany tlenek. Patrzę, czy nie ma szczelin nigdzie, ale trzeba przyszlifować. Chyba dobrze. W przekroju nie ma jakichś wyraźnych, dużych delaminacji, więc myślę, że zaraz jeszcze to zrobimy lamelką, tarczą z papierem ściernym, zobaczymy bardziej dokładnie i potem szlifujemy grzbiet i drugą stronę i wtedy tniemy na 3. Teraz można zauważyć, o ile załapie to obiektyw, widzimy tutaj już te warstewki przenikające się pomiędzy sobą i później jak to będziemy trawić, już finalnie na końcu, to nam się pojawi kontrast pomiędzy ciemną, właśnie ciemniejszą stalą, a jaśniejszą, w sensie tą, która ma więcej węgla, a która ma mniej węgla. No nie widzę żadnych defektów, więc zaraz będziemy to spawać ładnie. Jeszcze trochę poszlifować. Teraz spróbuję to podzielić jakoś na półóweczki. Zastanawiam, gdzie odjąć, a gdzie zostawić dłużej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, teraz będziemy to ciąć. Mamy tutaj 3 płaskowniczki, 3 kawałeczki damastu i będziemy to zgrzewać. Jeszcze następny zaraz przytnę. Będzie jeszcze większy taki prostokącik. To jest pana Romka akurat. Podwędziłem trochę spod wiertareczki, bo to jest takie do wiertarki precyzyjne. A to jest gorące teraz i nie chcę tego łapać jakoś w łapy i to po prostu położę sobie tutaj. O, to będzie dobre. Mamy w sumie pospawany pakiecik. No trochę karykaturalnie, bardzo krzywo i w ogóle, no, ale tak się czasem zdarza. I otrzymaliśmy właśnie taki sobie pakiecik i te oba płaskowiczki, które sobie pospawaliśmy, sobie zgrzaliśmy na kuźni, pocięliśmy na prawie, że powiedzmy równe kawałeczki i teraz je znowu zagęszczamy, znowu ściskamy i zgrzewamy na kuźni, żeby później otrzymać ostrze, tudzież jakiś płaskowniczek właśnie dziwerowany. I teraz idziemy na kuźnię zgrzewać to ponownie. Ten proces można powtarzać wielokrotnie, naprawdę bardzo dużą ilość razy, ale ja ociekając się do tego, że pocięto bardzo na krótkie elementy, jakby zaciśniam to i jakby skrócam sobie też ten proces przez to, że no, to jest po prostu zaoszczędzanie pracy. Ale i też jednocześnie detal, który siedzi bardzo długo w ogniu, jednocześnie się też również odwęgla. Uzupełniamy o drewienka, żeby się ładnie zajęło. To jest rzecz, której w sumie mnie właśnie nauczył pan Romek, że żeby palenisko się dłużej mogło pożarzyć i żeby nie wygasło, wystarczy wsadzić kawałek drewna. I to jest coś, co zacząłem wykorzystywać i to faktycznie działa. Cudowne, że można się cały czas praktycznie uczyć nowych rzeczy losowo, zwyczajnie, tak po prostu. Nie, jeszcze nie, bo to się zrobi czat, a to się musi zapalić.
się zaczynam pocić. I czuję jak usta mi świeżbną i się robią suche. A chce mi pan pomóc? Nie. A pomóc? No, mogę. tłuc. Mogę. Rozciągać. Duży młot, albo ten młotek? To może większy wezmę, może 3-kilowy, co? Może być No. 3-kilowy? Może być. No. I pan będzie tłukł, nie? No, dobrze. Żeby rozciągać, wie pan. Rozumiem. No. Dobra. No, jedziemy. Stop! Kurde, ale super. Fajnie. No, we dwóch od razu lepiej. Teraz ja mogę pokuć. Nie, jeszcze fajnie. Tak? No dobrze, okej. Mogę pokuć. Jest mała szczelinka, ale udało się. Super. Co dalej z tym będzie robione? Szlifujemy i wsadzamy do klorku. Jakby z wykuciem ostrza to jest jeszcze dobre 1,5 godzinki roboty, bo trzeba jeszcze wykuć trzpień, rozkuć to. Jeszcze trzeba było to przeszlifować, by zobaczyć właśnie tę szczelinkę. Ale może będzie dobrze. Tak, dalej nic nie widzę. Dalej mam przed oczami po prostu taką plamę białą. W ciemności wydawało się to większe, nie? No tak, trochę tak. No. Teraz będę szlifować. Tylko, a nie, no tym listkiem dobra, nie Też uszkodzi madla. Dobra, śmiało. Postanowiliśmy z panem Romkiem, że weźmiemy ten płaskowniczek, na kuźnie jeszcze przekujemy go i spróbujemy z tego zrobić właśnie ostrze. Otrzymaliśmy, w tym momencie przeszlifowałem sobie ten płaskowniczek, który przed chwilą zgrzewaliśmy. Wszystko wyszło jak najbardziej w porządku. Wkradły się oczywiście drobne delaminacje, bo jakby inaczej mogło być, jakby nic nie jest idealne oczywiście. I z tego materiału mógłby powstać nóż, tyle że jeszcze bardzo dużo pracy trzeba na to włożyć. I ta kwestia, że już taka gotowa rzecz jest absolutną podstawą do tworzenia noży dziwerowanych, czyli tych noży potocznie zwanej stali damasteńskiej, o bardzo super właściwościach, i postaram się to jeszcze obrobić i przeszlifować, żeby pokazać i uwidocznić jakby jak najlepsze walory tego elementu. I na tym etapie przeszlifowałem właśnie sobie warstewki. Jak można pod kamerą sobie zobaczyć, już te warstewki i różne elementy właśnie stali jednej, pierwszej czy drugiej, tej mniej czy bardziej węglowej się uwidaczniają i to widzimy to w przekroju. I zaraz to włożymy do chlorku i zobaczymy, jak wygląda sobie w stanie surowym płaskowniczek, prefabrykat do właśnie stworzenia ostrza. Odrdzewianie. To znaczy wytrawianie. No. Wytrawianie kwasem. Tak. I tak wyszło. I tym oto sposobem otrzymujemy prefabrykat, z którego możemy stworzyć w dalszej części nóż, ostrze. Możemy to dogrzać, tak jak wcześniej powiedziałem, możemy to dogrzać do ostrza, siekiery przykładowo, możemy to dogrzać do dłuta przykładowo. Jakby to jest już element surowiec, z którego może powstać naprawdę bardzo fajna rzecz, a zarazem sam sobie ten materiał ma już bardzo wysokie właściwości mechaniczne i fizyczne. I na takim przykładzie z takiego właśnie płaskowniczka możemy otrzymać takie nożyki, które są również wykonane ze stali dziwerowanej. I zaraz zobaczymy, jakie posiadają wzorki. To są ostrza, które jakiś czas temu odkułem. To są zrobione w moich warunkach domowych, w moim warsztacie. I to są już gotowe, zahartowane ostrza, a w tym wypadku mamy tutaj surowiec, z którego uzyskujemy właśnie takie ostrze. Ale po co go wytrawiać, jak on już był wytrawiany? No nie, to nie wiem. Ładne wzory są. Ładne. W ten sposób. Ładne wzory są. O. No. Tak. No ładnie.
Panie Romku, w ten oto sposób właśnie otrzymywaliśmy właśnie ten prefabrykat. Przyjechałem do Pana właśnie pokazać Panu, jak to się robi po mojemu. Chciałem Panu pokazać, jak to wygląda od kwestii technicznej i takiej troszeczkę bardziej książkowo, nowoczesno, terminologicznej, bo oczywiście nie wszystkie słowa mogą być rozumiane, bo jakby no, metalurgia to jest dosyć ciężka dziedzina nauki, a bardzo mimo wszystko ją lubię. I w przyszłym czasie myślę, że możemy się ponownie spotkać i wykuć z tego oto płaskowniczka coś nowego, coś ostrego na przykład. Coś pokroju właśnie bym mógł powiedzieć noża. Można zrobić duży nóż, albo można zrobić i mały nóż. Kwestia nas jakby ogranicza tylko i wyłącznie właśnie kreatywność. Ile to się wyciągnie kując? Teraz to, żeby to z powrotem, żeby nadać temu właściwości, to zależy też, czy chcemy zrobić laminat na przykład, bo mamy jakby dwie konwencje stali właśnie dziwerowanej, jeżeli chodzi o ostrza. Możemy zrobić albo dziwer bezpośrednio z tego, z monolitu, albo możemy to przeciąć na dwa i zrobić przykładowo laminat, czyli mamy ostrze, które jest laminowane właśnie tą stalą dziwerowaną, ale przez to, że dajemy do środka ostrą wkładkę, to tak jak wcześniej powiedziałem o właśnie tych historycznych metodach, że to bardzo będzie przypominało tamtą historyczną metodę. I kwestia jest też taka, że jednolita struktura stali hartuje się jednolito, a tutaj mamy pomieszane między sobą dwa gatunki stali, które mają różną hartowność i uzyskujemy w nich no, różne wartości tej twardości hartując. I to już zależy po prostu wszystko i wyłącznie od naszej kreatywności. W ten sposób mógłbym powiedzieć. Bardzo Panu dziękuję. Ja również dziękuję bardzo za... Ja dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Ale ja zauważyłem, że od poprzedniego razu Panu nie był, to Pan podrósł. Wyższy Pan jest. Słucham? Ja podrosłem? No. Czy ja wiem? W sumie jem więcej w sumie. No. Ale urósł Pan, naprawdę, Pan wyższy jest. Tak? Może, nie wiem, może buty. A może buty ma Pan wysokie buty faktycznie. No ale wszystko jest dobrze, prawda? No to pozdrawiać tatę, mamę, siostrę, tą co jest taka kapryśna. Pozdrowić ją to ode mnie. Oczywiście. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.